Wołyń zimą 1491 roku to nie sielski pocztówkowy krajobraz z białym puchem i spokojem, ale zima pogranicza. Mróz, wiatr, skute lodem rzeki, spalone wsie, puste drogi i ludzie, którzy na widok dymu na horyzoncie nie pytają, co się pali, tylko czy to już Tatarzy. Konie parują na mrozie, śnieg skrzypi pod kopytami. Gdzieś nad Choryniem ciągnie tatarski zagon. Być może wraca z łupami, być może prowadzi jeńców, być może jest przekonany, że już wiele razy wcześniej zniknął w stepie, nim zorganizowano pogoń, która miała go dogonić. Ale tym razem coś pójdzie inaczej. Tym razem na drodze Tatarów staną połączone siły koronne i litewsko-ruskie. Na ich czele znajdą się Mikołaj Schodcza, kasztelan lwowski oraz książę Semen Holszański. A starcie, do którego dojdzie pod Zasławiem, przejdzie do historii jako jedno z tych zwycięstw, o których mało kto dzisiaj pamięta. A szkoda. Bo bitwa pod Zasławiem w 1491 roku to nie tylko lokalna potyczka na Kresach. To opowieść o tym, jak wyglądało życie na południowo-wschodniej granicy świata Jagiellonów. To historia ludzi, którzy żyli w cieniu ciągłych najazdów. I to opowieść o zimowym pościgu, który dla tatarskiego Czambułu miał zakończyć się katastrofą. Zanim jednak przejdziemy do samej bitwy, musimy zrozumieć jedno. Dla mieszkańców Rusi, Wołynia i Podola Tatarzy nie byli abstrakcyjnym przeciwnikiem z mapy. To nie był wróg znany tylko z królewskich listów, sejmowych uchwał i politycznych układów. To był wróg, którego można było zobaczyć z wieży, gdy paliła się sąsiednia wieś. Pod koniec XV wieku ziemie południowo-wschodniego państwa Jagiellonów były wystawione na ciągłe uderzenia tatarskie. Czambuły ruszały szybko, uderzały niespodziewanie i znikały, zanim cięższe wojska zdołały je dopaść. Ich celem nie zawsze była wielka bitwa. Częściej chodziło o łup, bydło, konie, kosztowności i ludzi, których można było sprzedać w niewolę. Dla mieszkańców pogranicza oznaczało to życie w nieustannym napięciu. Dziś normalny dzień, jutro alarm, pojutrze może już nie być domu, rodziny ani wsi. Tak wyglądała wojna stepowa. Nie zawsze miała postać wielkich bitew z chorągwiami ustawionymi w równych liniach. Częściej była to wojna pościgów, zasadzek, spalonej ziemi i błyskawicznych rajdów. Tatarski zagon mógł pojawić się nagle, ominąć większe grody, uderzyć na bezbronne osady, zebrać asyr i wrócić w stronę stepu. Żeby z nimi walczyć, nie wystarczyła odwaga, trzeba było szybkości, rozpoznania i dobrego momentu. I właśnie taki moment miał nadejść zimą 1491 roku. Według tradycji historycznej Tatarzy wkroczyli na ziemię ruskie i wołyńskie, pustosząc pogranicze. Ich siły miały być znaczne. W późniejszych przekazach pojawia się liczba około 9000 ludzi. Trzeba jednak podchodzić do niej ostrożnie. Dawne liczby w opisach bitew bardzo często były zawyżane, zwłaszcza wtedy, gdy autor chciał podkreślić wielkość zwycięstwa. Ale nawet jeśli to była liczba przesadzona, sam najazd musiał być poważny, skoro przeciw Tatarom ruszyli doświadczeni dowódcy i połączone siły z ziemi korony oraz Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zagrożenie nie było drobne. Na czele wojsk koronnych stanął Mikołaj Schodcza, kasztelan lwowski. Był człowiekiem pogranicza, a więc kimś, kto musiał rozumieć, czym naprawdę jest tatarski najazd. Nie teoretycznie, praktycznie. Dla takich ludzi wojna z Ordą była częścią politycznej i wojskowej codzienności. Drugim ważnym dowódcą był Semen Holszański, książę litewsko-ruski związany z elitą Wielkiego Księstwa Litewskiego. Jego udział pokazuje, że obrona przed najazdami tatarskimi nie była wyłącznie sprawą korony. To był problem całej jagiellońskiej przestrzeni wschodniej, Rusi, Wołynia, Podola, Litwy i ziem koronnych. Wspólny wróg wymusza wspólne działanie. I tak połączone wojska ruszyły za Tatarami. Tu warto zatrzymać się na chwilę, bo pościg za tatarskim Czambułem nie był prostą sprawą. Tatarzy byli mistrzami ruchu.
Ich siła polegała na szybkości, potrafili rozproszyć się, zmylić trop, ominąć silniejsze oddziały i wybrać miejsce walki. Nieprzypadkowo przez stulecia byli tak trudnym przeciwnikiem dla wojsk europejskich. Jeśli więc pod Zasławiem udało się ich dopaść, oznaczało to jedno z dwóch. Albo zagon był obciążony łupami i jeńcami, przez co poruszał się wolniej, albo pogoń została przeprowadzona wyjątkowo sprawnie. Możliwe też, że zadziałały oba czynniki naraz. Zasław leżał nad Choryniem, to ważne. Rzeka, zwłaszcza zimą, mogła być przeszkodą, pułapką albo naturalną granicą pola walki. Mróz mógł ułatwić marsz, ale mógł też zamienić odwrót w dramat. Jeśli oddział znalazł się między przeciwnikiem a wodą, lodem, bagnistym brzegiem albo trudnym terenem. Właśnie tam w okolicy Zasławia miało dojść do starcia. Nie znamy wszystkich szczegółów ustawienia wojsk. Nie wiemy, czy to była bitwa klasyczna, zasadzka, czy raczej gwałtowne uderzenie na tatarski zagon podczas odwrotu, ale możemy z dużym prawdopodobieństwem odtworzyć logikę wydarzeń. Tatarzy wracali z wyprawy łupieskiej. Musieli chronić łupy, konie, zapasy i jeńców. To ograniczyło ich swobodę. Ich największa przewaga, mobilność, mogła zostać częściowo utracona. W takim momencie dobrze przeprowadzona pogoń mogła zmienić się w masakrę. Wojska Mikołaja Schodcza i Semena Holszańskiego musiały uderzyć zdecydowanie. Nie dać Tatarom czasu na rozejście się po terenie, nie pozwolić im na klasyczną walkę manewrową, nie wchodzić w długie gonitwy za pozornym odwrotem. Trzeba było przycisnąć przeciwnika, rozbić jego szyk i odciąć drogę ucieczki. I wszystko wskazuje na to, że właśnie to się udało. W przekazach bitwa pod Zasławiem jawi się jako zupełna klęska Tatarów. Według najbardziej znanej wersji z około 9 000 wojowników ocalać miało zaledwie 50. Brzmi to jak kronikarska przesada, ale nawet jeśli liczby te są wyolbrzymione, sam sens przekazu jest jasny. Tatarski zagon został rozgromiony. To nie było tylko odparcie najazdu, to było zniszczenie siły, która jeszcze niedawno pustoszyła pogranicze. Spróbujmy wyobrazić sobie sam moment bitwy. Zimowe powietrze, zmęczone konie, tatarscy jeźdźcy, którzy nagle orientują się, że pogoń nie została zgubiona. Przeciwnie, jest coraz bliżej. Po stronie polsko-litewsko-ruskiej narasta napięcie, bo każdy wie, że teraz nie można pozwolić Ordyńcom się rozproszyć. Jeśli uciekną małymi grupami, bitwa zmieni się w bezowocny pościg po śniegu i stepowych drogach. Pada rozkaz. Chorągwie ruszają. Pierwsze uderzenie mogło pójść w bok tatarskiego ugrupowania, może w tyły, może w miejsce, gdzie znajdowały się łupy i jeńcy. W takich warunkach nie chodziło o elegancki pojedynek rycerski, chodziło o złamanie ruchu przeciwnika. Tatarzy próbowali zapewne odpowiedzieć po swojemu, manewrem, strzałem z łuku, nagłym odwrotem, rozproszeniem. Ale jeśli teren i sytuacja im nie sprzyjała, ich przewaga malała z każdą chwilą. Ciężej uzbrojeni jeźdźcy strony jagiellońskiej mogli wykorzystać moment zwarcia. Lżejsze oddziały mogły ścigać uciekających. Nad Choryniem rozegrała się walka gwałtowna, chaotyczna i krwawa. Taka, w której nie było miejsca na długie przemowy i wielkie strategie. Była szybkość, kurz, śnieg, krzyk i stal. Jeśli część Tatarów została przyciśnięta do rzeki lub trudnego terenu, klęska mogła przybrać rozmiary katastrofy. Ucieczka w takich warunkach oznaczała porzucenie łupów, koni, jeńcy, a często także broni. Kto stracił konia, ten w wojnie stepowej tracił niemal wszystko. I dlatego przekaz o garstce ocalałych, choć zapewne przesadzony, dobrze oddaje emocję zwycięzców. Poczucie, że tym razem to nie pogranicze zapłaciło cenę, ale napastnicy. Dla mieszkańców Wołynia i ziem ruskich musiał to być moment ogromnej ulgi. Każdy rozbity czambuł oznaczał mniej spalonych wsi, mniej rodzin uprowadzonych w jasyr, mniej ludzi sprzedanych daleko od domu. W świecie, w którym państwo nie zawsze mogło być wszędzie na czas, takie zwycięstwa miały znaczenie nie tylko militarne, ale też psychologiczne. Pokazały, że Ordę można dogonić, że można ją rozbić.
że pogranicze nie jest skazane wyłącznie na cierpienie i odwet po fakcie. Bitwa pod Zasławiem miała też znaczenie polityczne. Pokazywała, że współdziałanie sił koronnych i litewsko-ruskich było koniecznością. Na mapie można było rysować granice między koroną a Wielkim Księstwem Litewskim, między ziemiami ruskimi, wołyńskimi i podolskimi, ale dla tatarskiego zagonu te granice nie miały większego znaczenia. Najazd szedł tam, gdzie widział szansę na łupy. Obrona również musiała być ponadregionalna. W tym sensie Zasław jest małym, ale bardzo dobrym przykładem wojskowej rzeczywistości Jagiellonów. To nie była tylko polityka wielkich tronów, małżeństw dynastycznych i sporów o Mołdawię. To była także codzienna walka o bezpieczeństwo ziem leżących na styku świata osiadłego i stepowego. Warto też pamiętać, że pod koniec XV wieku to czas bardzo napięty na południowym wschodzie Europy. Imperium Osmańskie było potęgą, Hanat Krymski rósł, a ziemie jagiellońskie coraz mocniej odczuwały skutki tej zmiany. Najazdy tatarskie nie były przypadkowymi epizodami, były częścią większej gry politycznej, wojskowej i gospodarczej. Zasław nie zakończył problemów najazdów, nie sprawił, że Tatarzy przestali pojawiać się na Kresach. Historia następnych stuleć pokaże, że zagrożenie będzie wracało wielokrotnie, ale w styczniu 1491 roku pod Zasławiem zadano bolesny cios. I właśnie dlatego ta bitwa zasługuje na pamięć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.